Tokenizacja, emisja tokenów, cyfrowe aktywa. Możliwość generowania zysków czy scam i piramida finansowa. Historia projektów ICO to wiele sukcesów, ale też i spektakularne porażki i finansowe straty inwestorów. Oglądajcie, aby dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy tokenizacji. Z jednej strony wielu inwestorów chce podążać za trendami, rozwijać się i inwestować w nowoczesne aktywa. Z drugiej polski nadzór finansowy prowadzi krucjatę przeciwko wszelkim formom lokowania środków w inwestycjach mających cokolwiek wspólnego z kryptowalutami. Na jednym biegunie znajdziemy inwestorów generujących 3-cyfrowe zwroty ze swojej inwestycji. Na przeciwległym są ci, którzy stracili znaczne pieniądze na wirtualnych aktywach. Jak wiadomo, każdy projekt biznesowy może wypalić lub nie. Dobrze jest jednak, aby emitent dołożył należytej staranności podczas organizacji finansowania. Przyjrzyjmy się zatem kilku dobrym praktykom, które pozwolą ocenić emisję tokenów pod względem formalnym. Czytajmy white paper, który jest niczym innym jak prospektem emisyjnym dla tokenów i zwróćmy uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, emitent. Tokenizacja w przypadku projektów ICO polega na emisji tokenów, które następnie będą konwertowane na towary lub usługi oferowane przez emitenta. I tu dochodzimy do sedna, bo musimy precyzyjnie wiedzieć, kto jest emitentem, jaka jest jego struktura zarządcza, udziałowa, jakie posiada aktywa i chociaż formalnie ocenić, czy będzie w stanie wywiązać się w przyszłości z zobowiązań. W realnym świecie to oczywiste, że jeżeli inwestujemy w kogoś pieniądze, to dokładnie wiemy w kogo. Jak pokazują przypadki w świecie wirtualnym, to już takie oczywiste nie jest. Jeżeli wiemy, kim jest emitent, sprawdźmy też, w jakiej jurysdykcji jest zarejestrowany. Czy to ważne? Niesamowicie, dlatego że jeżeli chcemy przeprowadzić zbiórkę w oparciu o przepisy kraju, w którym tokeny są prawnie nieuregulowane, a tak jest obecnie na przykład w Polsce, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której chociażby izby skarbowe będą wydawały sprzeczne ze sobą interpretacje w tej samej sprawie, zupełnie nie rozumiejąc jej istoty. Rynek regulowany to zawsze dodatkowe obowiązki, ale też pewność. Przede wszystkim pewność przepisów prawa. Kolejną ważną rzeczą będzie sprawdzenie formalne samych tokenów. Warto wiedzieć, na jakich zasadach i w jakich ilościach są emitowane. Chociażby po to, aby mieć pewność, iż któregoś dnia nie zareją rynku, dołując kursu naszej inwestycji. Oprócz tego prospekt emisyjny powinien szczegółowo określać ich wartości w poszczególnych transzach oraz warunki, na jakich będą listowane na giełdach. Pozostając w tematyce warunków zbiórki, prospekt emisyjny musi określać zarówno soft cap, a więc minimalną wartość zbiórki, jak i hard cap, czyli maksymalną wartość emisji. W przypadku wartości minimalnej musimy mieć pełną świadomość, w jakim procencie i na jakich zasadach zostaną nam zwrócone środki, jeżeli soft cap nie zostanie osiągnięty. Tu ważna uwaga, bo co do zasady, do tego momentu, a najlepiej do zakończenia zbiórki, emitent nie powinien korzystać z pieniędzy inwestorów. Kluczową sprawą dla projektu jest też identyfikacja ryzyka. Sprawdźcie, czy white paper zawiera opis ryzyk związanych z projektem. Jeżeli w prospekcie znajdują się wyłącznie lukrowane peany na cześć projektu, a nie zostały należycie zidentyfikowane i opisane ryzyka z nim związane, omijajcie go z daleka. Nie ma biznesu, który byłby pozbawiony ryzyka, a fajnie jest inwestować z ludźmi, którzy zagrożenia widzą, potrafią zidentyfikować, a na koniec odpowiednio im zapobiegać. To tylko 5 podstawowych elementów, na które my w Thomson & Stein zwracamy uwagę przy pierwszym czytaniu prospektu dla ICO. O ile emitent w ogóle pofatygował się, aby go należycie przygotować. Aby należycie ocenić projekt pod względem formalnym, kryteriów jest znacznie więcej, ale warto jest od czegoś zacząć. Niestety, zdecydowana większość white paper na rynku to jednak marketingowy bełkot i obietnice złotych gór. Oceniajcie je krytycznie, jak każdy inny projekt, w którym macie zainwestować. Jak już kiedyś wspomniałem, aktywa mogą być wirtualne, ale bolesne straty są całkiem realne.